Tak, dlaczego najpotężniejsza organizacja wczesnej epoki brązu Europy Środkowej, kontrolująca handel od Bałtyku po Alpy przez Wielkopolskę i Śląsk, z czasem zniknie, zostawiając po sobie tylko dym i krew? Jak dokładnie mogła wyglądać ta zabójcza mikstura trzech różnych kultur? Jak drapieżni wojownicy z północy, ze wschodu i z południa zamienili życie tamtejszych elit w krwawy koszmar, przed którym nie było już żadnej ucieczki? I czy to na naszych ziemiach południowo-zachodniej Polski dokonała się najstarsza egzekucja pierwszego porządku najstarszej Europy? Jedziemy! W XVII wieku przed naszą erą doszło do wielkich zmian na całym naszym kontynencie, o czym dzisiaj się nie mówi, a serce Europy Środkowej najpierw stanęło w ogniu, a potem doznało zawału. I to nie tylko dosłownie. Pierwsza prehistoryczna organizacja Europy Środkowej, organizacja unietycka, która przez stulecia we wczesnej epoce brązu trzymała w ryzach cały nasz kawałek Europy jako monopolistyczny pośrednik w handlu bursztynem i metalem, zniknie z mapy Europy, całkowicie będąc zamazana w późniejszej historii. Najważniejszą ich osadą na naszych ziemiach było Bruszczewo, które w tamtym czasie staje się jedynie dymiącymi zgliszczami, tonąc w toksycznym bagnie. Co było przyczyną tego prehistorycznego wielkiego resetu i co nam to mówi dzisiaj? Unietyczanie byli swego rodzaju Amazonem tamtych czasów. Kontrolowali kluczowe skrzyżowania szlaków handlowych. Nowe potęgi, czyli ludzie mogił, notabene przodkowie naszych późniejszych Łużyczan oraz inne grupy spoza Karpat i Nordycy po prostu wycięły Unietyczan z ich złotego interesu. I właśnie zacznijmy tę opowieść od północy, czyli Skandynawii i szlaku bursztynowego. W tamtym czasie zamiast płacić haracz unietyckim pośrednikom, kupcy zdecydowali się wytyczyć nowe autostrady handlowe. Ówczesny biznes po prostu zaczął już w znacznej mierze omijać Odrę, Wielkopolskę i Śląsk, a szlaki zaczęły przesuwać się na stronę wschodnią i zachodnią, czyli Łaba i Wisła. I już wkrótce szerokim łukiem omijały one dawne, bogate terytoria Unietyczan. Pamiętajcie o jednym, świat nigdy nie stoi w miejscu, bo przecież nawet teraz jak do was mówię, to Ziemia cały czas kręci się w kółko. I to jest bardzo ważna przestroga i coś, czego Unietyczanie najwyraźniej wtedy nie rozumieli, bo stojąc w miejscu, tak naprawdę cofasz się do tyłu, to jest regres. Nowe ośrodki takie jak Trentino w Alpach włoskich i również inne w Karpatach zaczynają przejmować prym. Unietyczanie uwięzieni ze swoimi przestarzałymi już zapasami i prostszą, prymitywniejszą technologią nie potrafili już konkurować z nowym, czystszym brązem, który zaczął płynąć do Skandynawii nowymi szlakami. I właśnie Skandynawia. To, co działo się w Skandynawii w środkowej epoce brązu, śmiało mogę nazwać architektonicznym tsunami. Według dostępnych oficjalnie źródeł, w tamtym czasie wzniesiono tam około, uważajcie, 25 000 monumentalnych kopców grzebalnych. To, musicie przyznać, zakrawa chyba na obłęd, a ten obłęd narodził się z bogactwa handlu z unietykami. To był klasyczny pokaz siły na ogromną skalę. Budowa tak gigantycznej liczby kurhanów wymagała ogromnych zasobów ludzkich i stabilności politycznej. Każdy taki kopiec był jasnym przekazem. Tu rządzimy my, mamy wszystko co potrzeba i mamy tradycję przodków. To właśnie ta wręcz obłędna chęć utrwalenia statusu w krajobrazie stała się znakiem rozpoznawczym Skandynawów i również początkiem ich rozwoju, który zacznie ekspandować w kierunku dalszej części Europy. Ale jak Nordycy stali się prehistorycznymi miliarderami, Skandynawia nie miała własnych złóż miedzi ani cyny, a mimo to stała się jednym z najbardziej zasobnych w metal regionów północnej Europy. Jakim cudem tego dokonali? Odpowiedź kryje się w jednym słowie – sukcynit, czyli oczywiście nasz bursztyn bałtycki. Nordycy, zwłaszcza mieszkańcy północno-zachodniej Jutlandii, kontrolowali główne złoża bursztynu. Jasny kontrakt, metal za bursztyn, o którym nagrałem osobny odcinek, do którego was zapraszam, był wtedy swoistą rewolucją. Wtedy to właśnie stworzyli oni system wymiany, w którym bursztyn płynął na południe, a w zamian do Skandynawii trafiały tony czystej miedzi i cyny.
Te globalne powiązania, bogactwo było tak wielkie, że nordyckie kobiety nosiły szklane paciorki pochodzące z Egiptu i Mezopotamii, a ich wojownicy, mężczyźni, używali broni o designie wzorowanym na kulturach z basenu Morza Egejskiego. A teraz, czy Nordycy mogli bezpośrednio przyczynić się do upadku swoich kumpli biznesowych, czyli Unietyczan? Źródła nie mówią o tym wprost, nie mówią o ani jednej wielkiej inwazji czy ogromnej bitwie, ale dają nam bardzo silne poszlaki dotyczące wielkiego resetu właśnie w XVII wieku przed naszą erą. Unietyczanie, którzy przez stulecia byli pośrednikiem monopolistą, powoli odchodzą w niebyt. Ta nowa kasta wojowników w Skandynawii rodzi również nową tożsamość wodzów, bractwa wojowników. W tym czasie po raz pierwszy pojawiają się w końcu miecze z prawdziwego zdarzenia i wyspecjalizowana broń, a z brązu. Unietycy, nawet jeśli nie dostali militarnego kopa z północy, to po prostu wykończył ich kopniak ekonomiczny. Bo ludzie z północy mogli nie tyle przeprowadzić zmasowany atak militarny, co raczej brutalnie wyrzucili ich z rynku biznesowego, przejmując kontrolę nad strategicznymi przepływami surowców. Kiedy Unietycy słabnęli, Nordycy poczuli krew, poczuli tą okazję, uzbroili się w najnowszą technologię metalurgiczną i stworzyli kompletnie nowy porządek świata, w którym to właśnie oni będą dyktować warunki na północy ich terytorium, poważnie naruszając fundamenty tamtej organizacji wczesnej epoki brązu. Ale sami Nordycy nie mogli zniszczyć Unietyków. To był tylko pierwszy cios, bo drugi nadciągnął ze wschodu. Kolejnym katem organizacji unietyckiej był napór Trzyniczan, nowej wręcz ekipy, która wkrótce nie tylko przejmie ich wielkie biznesy, ale zorganizuje całą przestrzeń w zupełnie nowy sposób, budując pierwsze, uwaga, tutaj was myślę zaskoczę, gigantyczne fortece, oczywiście jak na tamte czasy, i stosując rytuały, o których do dzisiaj niewiele wiadomo. Zatem w tym oto fragmencie poznacie tajemnicę trzynieckich osad obronnych, a działo się to około 3,5 tysiąca lat temu na naszych ziemiach. Zatem jak to wyglądało na samym początku? Czy migrujący Trzyniczanie od strony wschodniej w kierunku południa i zachodu to byli ludzie, którzy żyli na full luzie? Bo pamiętajcie o jednym, zanim kiedykolwiek później powstaną pierwsze grody obronne Słowian, Piastowie wzniosą tutaj kamienne mury, to już Trzyniczanie stawiali wtedy osady otwarte. Trzyniczanie mieli coś w rodzaju tak zwanego, mógłbym to nazwać, placu centralnego. W Kazimierzy Wielkiej i Łuczycach odkryto, że ich domy, czy też bardziej mógłbym jednak powiedzieć zagrody, nie były stawiane byle gdzie i byle jak. Układano je w okrąg wokół wielkiego pustego placu i zatem te owe wielkie puste miejsca w środku są pewnym dziedzictwem, które konektuje Trzyniczan do późniejszych Słowian. Ale przecież sami Trzyniczanie nie wkraczali tutaj do nas od wschodu na puste terytoria, bo ich ekspansja przez setki lat, czyli mniej więcej od roku 1900 do 1600 przed naszą erą, musiała jakoś przebiegać. Pytanie, czy przebiegała pokojowo, czy militarnie, bo Trzyniczanie zaczęli żyć obok dużo starszej od nich kultury miejscowej, mierzanowickiej, o czym opowiadam w innych filmach, do których oczywiście serdecznie was zapraszam. Z pewnością musiało dochodzić do starć, nie wierzmy w to, że ludzie od zawsze żyli jak bracia i klepali się po plecach jak dobrotliwi sąsiedzi. Tak czy inaczej, jakoś te dwie wielkie organizacje zaczęły współistnieć, bo jedni zajmowali doliny rzek, drudzy wyżyny. Jednak pod koniec wczesnej epoki brązu i na początku środkowej coś ewidentnie zaczyna się zmieniać. Bo w XVII-XVI wieku przed naszą erą świat staje się bardziej niebezpieczny, a Trzyniczanie ze swoistych luzaków zamieniają się w budowniczych dużych osad obronnych. Gigantyczne rozmiary ich osad. W Słonowicach czy Samborcu fortyfikacje otaczały obszar o powierzchni od 10 do nawet 22 hektarów. Znowu analogia do późniejszych Słowian, ogromne grodziska. Czy uzasadniona, czy nie? To niech rozstrzygają inni. Ale w tamtym czasie Trzyniczanie nie tworzyli już po prostu koczowniczych wiosek,
To były swego rodzaju pierwsze prehistoryczne metropolie epoki brązu na naszych ziemiach. I co jest tutaj bardzo istotne, system rowów. To były swego rodzaju granice, które oddzielały świat żywych od zmarłych. Ale dlaczego właśnie użyłem teraz tego określenia? Już tłumaczę. Bo Trzciniczanie stosowali w swoich osadach swoisty firewall, który masz na komputerze, bo być może właśnie oglądasz ten odcinek nie na telefonie. W komputerze w Windowsie mamy te wszystkie blokady, a tutaj 3,5 tysiąca lat temu za swoisty firewall służyły kości przodków grzebane w fosach Trzciniczan. I tu dochodzimy do najbardziej tajemniczego, mrocznego, fascynującego punktu ich historii. W Kazimierzy Wielkiej w samym dnie jednego z rowów obronnych ich osady odkryto coś spektakularnego. To nie był zwykły grób. Znaleziono tam szczątki trojga dorosłych, trojga nastolatków i dziecka. Przeprowadzone kiedyś tam badania wykazały, że kości te przed wrzuceniem do rowu długo leżały na słońcu i deszczu. Prawdopodobnie wyciągnięto je jeszcze ze starszych grobów zbiorowych. Po co to robiono? Istnieje tak zwana ofiara zakładzinowa. Trzciniczanie wierzyli, że szczątki ich przodków mogą stanowić duchową ochronę dla nowej osady. Zatem taki, jak mówiłem na początku, metafizyczny firewall, który miał odstraszać ich wrogów i zapewniać pomyślność nowej osadzie. Oczywiście możemy tylko się zastanawiać, czy ich wrogowie wiedzieli o takim przeznaczeniu ich magicznych rytuałów. Nie koniec tego, bo często mówi się też, iż Trzciniczanie żyli bardzo prymitywnie, w ziemiankach, jak niemal zwierzęta. Ale czy jest to prawdą, czy to kolejny mit? To, co często bierzemy za dziury mieszkalne, to tylko wierzchołek pewnego rodzaju góry lodowej, bo jedynym takim świadectwem archeologicznym, często odnajdowanym w ich przypadku, są te trapezowate zagłębienia. Oczywiście te zagłębienia istniały i wcale tego nie podważam, ale czy to oznacza, że ci ludzie mieszkali w ziemi jak krety? Nie, mieli domy nad ziemią, bo to, co znajdujemy dzisiaj, te jamy, to nie były przecież sypialnie, ale piwniczki i swego rodzaju magazyny, które znajdowały się pod właściwymi domami. Same budynki mieszkalne były konstrukcjami naziemnymi z drewna, które po prostu przecież po prawie 4000 lat tu zgniły i się rozpadły, nie zostało po nich kompletnie nic. Dalej, Trzcieniecka jurta z Raszyna. Tam pod Warszawą odkryto prawdziwy już megahit, pozostałości szałasu o konstrukcji kolistej, gdzie średnica wynosiła około 4 metrów. Budynek ten był otoczony kręgiem 35 kamieni, które dociskały poszycie wykonane ze skór do ziemi. Wyglądało to prawie jak mongolska jutra albo szałasy Lapończyków. Zatem zastanówmy się, skąd przybyli do nas ci prasłowianie i czy naprawdę byli tu od zawsze. Na uwagę zasługuje szczególnie jedno znalezisko, czyli grocik strzały wykonany z kości, z unikatową zawieszką z diabazu. O czym to świadczy? O tym, że ich wojownicy już wtedy musieli być w jakimś sensie elitarni. To nie byli jacyś prymitywni mieszkańcy nor, którzy wygrzebali się z ziemi gdzieś na wschodzie. Rzemieślnicy tworzyli już wtedy biżuterię i oczywiście występowali tam elitarni wojownicy, którzy z pewnością w coś wierzyli, że moc ich przodków zaklęta w kościach obroni ich. To na pewno przed inwazją, ale jaką? O tym dowiecie się w ostatniej części tego odcinka. W XVII wieku przed naszą erą Unietycy są już odcięci od Pomorza i Kujaw. Swoje wpływy mają tam głównie Nordycy, a od wschodu swoją ekspansję czynią niemożliwym już do odparcia Trzciniczanie. I właśnie wtedy, gdy rozlatują się ostatnie struktury protopaństwowe na ziemiach polskich, od południa wkraczają zupełnie nowi gracze na tą arenę prehistorii. I to oni zadają cios ostateczny. Ludzie mogił. Kim byli ci goście, którzy wbili ostatni kołek w serce unietyckiego niedoszłego imperium? I od razu zaznaczę, że to nie była kolejna wielka armia próbująca podbić Wielkopolskę i Śląsk. Ale w każdym razie to ci kolesie bez pardonu wjechali do nas przez bramę morawską. I gdy mijali bramkę, którą być może obsadzili tutaj Unietycy, to nawet się tam nie zatrzymali, by uiścić jakiekolwiek opłaty. Bo Unietyczanie byli sztywną, schierarchizowaną korporacją militarno-handlową, która
najzwyczajniej w świecie zasiedziała się w swoich dymiących twierdzach, takich jak dla przykładu metalurgiczne Bruszczewo. A ludzie mogił tworzyli coś absolutnie nowoczesnego na naszych ziemiach. Mógłbym ich teraz porównać do bardzo ruchliwego, odważnego start-upu, który nie bał się żadnych zmian i dosłownie robił co mu się podoba i gdzie mu się podoba. I tak oto rozpoczął się ostateczny game over naszych Unietyków. Podczas gdy Unietyczanie w swojej największej stolicy na naszych ziemiach walczyli z pasożytami i brakiem drewna, bo przecież dokonali tam totalnej destrukcji środowiska naturalnego, to ludzie mogił w tym samym czasie opanowali już Śląsk, tworząc tam tak zwany horyzont przejściowy, jak powiedzieliby ludzie nauki. A innymi słowy, był to moment, w którym stary świat mieszał się z tym nowym, bo przybysze z Czech i Moraw przynieśli ze sobą nie tylko nową broń, nowe kontakty, ale też zupełnie odmienną, inną filozofię życia. Zamiast budować gigantyczne kurhany dla zmarłych władców, postawili na coś innego. Były to małe, mniejsze, rozproszone grupy, będące niemal w ciągłym ruchu. I oczywiście też stawiali swoje kurhany, ale były to kurhany rozproszone. Zatem w istocie rzeczy nie był to lud uchwytny, przywiązany do jednej lokalizacji. Dlatego być może było bardzo trudno w jakikolwiek sposób podjąć z nimi rywalizację czy walkę. I również ludzie mogił zrobili coś, co Unietyków zabolało najbardziej i stało się ich końcem totalnym. Oni byli jak grabarze, którzy zasunęli wieko nad trupem ich organizacji. Bo Unietyczanie, jak mam nadzieję wiecie z wcześniejszych moich filmów, opierali swoją potęgę na specyficznej miedzi, która około roku 1600 przed naszą erą stała się po prostu przestarzałym już reliktem i nikt jej już nie potrzebował ani zbytnio nie chciał. Ludzie mogił mieli dostęp do nowych złóż, oferując miedź o znacznie lepszej jakości. To mniej więcej tak, jakby ktoś chciał ci wcisnąć starego Fiata i nowego Mercedesa. Zastanów się, co byś wybrał. W tym czasie Małopolska i Mazowsze jest coraz bardziej przejmowana przez Trzyniczan. I również są to ludzie, którzy zbytnio nie bawili się w dyplomację. Gdy napotkali Unietyków, a potem pierwsze grupy mogiłowców zrozumieli jedno. Nasze osady otwarte nie mają już większego sensu. Musimy budować potężne osady obronne, oczywiście tylko w ich mniemaniu potężne, ponieważ rytualne ofiary z kości przodków miały duchowo zablokować granice. Tak czy inaczej, końcowo również i Trzyniczanie musieli przejąć kontrolę nad wschodnim odcinkiem szlaku bursztynowego, zostawiając ostatecznie tak samo jak Mogiłowcy i Skandynawia Unietyków w totalnej izolacji. Nasze ziemie około roku 1600 przed naszą erą to już nie jest klasyczny świat unietycki, to bardziej świat postunietycki, przeżarty każdym możliwym kryzysem wewnętrznym, który po prostu musi upaść. I co bardzo ważne, ludzie mogił wchodzą na te tereny jako nowi liderzy wojny, starzy władcy wczesnej epoki brązu, którzy do tej pory budowali wielkie piramidy w Wielkopolsce, znikną z kart historii, a ich złote berła sztyletowe, kiedyś cenne insygnia władzy, robiące ogromne wrażenie na poddanych, zostaną zastąpione przez miecze nowej kasty wojowników, którzy nie budowali już grodów na jeziorach, ale rządzili całym naszym kontynentem Europy Środkowej, będąc w ciągłym ruchu, przemieszczając się, nie mając jednej wyraźnej stolicy. Zatem widzimy, jest to totalna zmiana świata środkowej epoki brązu na naszych ziemiach, w naszej Polsce, która jest wyznacznikiem nowych, nadchodzących czasów. Dziś po nich pozostały nam tylko milczące kopce w łękach małych. Jest to lekcja dla każdego zakochanego w sobie prehistorycznego, w tym wypadku miliardera. Jeśli technologia cię wyprzedzi, a ty kompletnie nie patrzysz na to, co dzieje się wokół ciebie, to nawet najwyższy kurhan nie uratuje twojej cennej dynastii przed zapomnieniem, chociaż chciałeś być wieczny. I w ten sposób kończy się era bogów brązu nad Mogilnicą. A co było dalej? To już jest czas ekspansji całkowicie nowych ludów
i zupełnie nowej, jeszcze innej historii, która oczywiście nie jest na ten odcinek.